Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu, tematem którego jest denerwujące i irytujące dziecko, a także nastolatek ze spektrum autyzmu. Moi drodzy, ten tytuł można, czy temat właściwie tego spotkania można dwojako sobie tłumaczyć, jako to, że dzieciaki w spektrum autyzmu troszeczkę nas irytują czasami, ale także to, że same te dzieci i osoby w spektrum autyzmu również się irytują. Jakby w tych dwóch aspektach, w tych dwóch podłożach można by śmiało dyskutować i rozmawiać sobie właśnie na ten temat i rozpatrywać właśnie w ten sposób te kwestie. Drodzy Państwo, na pewno należy pamiętać, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. No właśnie dlatego, że czasami to my, ludzie neurotypowi, świat neurotypowy, społeczeństwo populacyjne robi wszystko, co w jego mocy, aby uprzykrzyć i utrudnić życie osobom w spektrum autyzmu. Życie tym, którzy nieco inaczej funkcjonują, nieco inaczej odbierają i postrzegają otaczający świat. Z kolei dzieciaki i młodzież w spektrum autyzmu również się irytuje, ponieważ ten chaos dnia codziennego, który jest prezentowany przez świat neurotypowy, ale także trudności zrozumienia zasad, jakie funkcjonują w takim normalnym, codziennym życiu społecznym. To wszystko sprawia, że rzeczywiście ta irytacja jest dość powszechna i wśród społeczeństwa neurotypowego, ale także w życiu osób w spektrum autyzmu. Dzisiejsze spotkanie jest głównie, moi drodzy, w takim nurcie albo w kontekście tych osób, które funkcjonują bardzo wysoko. Mam tutaj na myśli te dzieci i tą młodzież w spektrum autyzmu, u których prezentowane są bardzo subtelne cechy spektrum, czyli w domyśle mamy takie dzieciaki i młodzież właśnie z zespołem Aspergera. Co nie oznacza wcale, że dzieci, które mogą mieć większe trudności, nie irytują się czy się nie denerwują. Oczywiście, że tak jest. Natomiast głównie chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie jednak o tym obszarze właśnie wśród osób wyżej funkcjonujących. Moi drodzy, prawdą jest, absolutnie niezaprzeczalną, że dzieciaki i młodzież w spektrum autyzmu często łatwo się irytują same w sobie, tak? I my to jakby widzimy naocznie. Natomiast często jest też tak, że one łatwo irytują i dekoncentrują osoby takie z najbliższego otoczenia, rodziców, nauczycieli, także czasami ludzie, którzy gdzieś tam przypadkowo spotykają te nasze dzieciaki również się zaczynają denerwować, irytować ich zachowaniem, prawda? Natomiast znowu po raz setny przypominam, że spektrum autyzmu nie jest zaburzeniem behawioralnym ani chorobą psychiczną. Jest to zaburzenie neurorozwojowe, które towarzyszy naszym dzieciakom od wczesnego okresu rozwojowego po kraniec życia, można powiedzieć, tak? Co nie oznacza, że te osoby nie są w stanie pięknie i naprawdę bardzo wartościowo funkcjonować w społeczeństwie, bo byłoby to krzywdzące stwierdzenie. Czasami jest tak, że te cechy spektrum są tak bardzo minimalne, subtelne i delikatne, że właściwie w nieznaczny w znacznym stopniu tylko utrudniają czy zakłócają funkcjonowanie. Sprawiają te zachowania, które nas dekoncentrują, nas, osoby neurotypowe, czy nauczycieli, czy zarówno rodziców, jak i nauczycieli, można powiedzieć, że my czujemy się, moi drodzy, tak niekomfortowo. Zaczynamy się też denerwować, ale także okazuje się, że jesteśmy tacy bezsilni, jakbyśmy nie posiadali mocy i kompetencji do tego, aby zwyczajnie przebywać w towarzystwie dzieciaka czy nastolatka ze spektrum autyzmu, ponieważ skupiamy się bardzo intensywnie na tym, jak on się zachowuje, jak ona się zachowuje, ale także na tych trudnościach i wyzwaniach, jakie przed dziećmi stoją. Natomiast nie zagłębiając się, dlaczego te zachowania rzeczywiście się pojawiają. I moi drodzy, warto się zastanowić teraz, z czego te liczne trudności wynikają. Przede wszystkim, tak jak na pierwszym slajdzie było pokazane, że wszystko zależy od tego, w jakiej roli jesteśmy względem osoby w spektrum, czy jesteśmy nauczycielem, czy zwykłym przechodniem, który napotyka osobę z takim zachowaniem, albo samym rodzicem. Moi drodzy, nie można powiedzieć, że mamy tylko jeden poszczególny obraz kliniczny, czy obraz, który prezentuje
reprezentują nauczyciele, społeczeństwo albo rodzice. Wszystko absolutnie zależy od jednostki, wszystko zależy od naszej osobowości, od tego, jak rzeczywiście postrzegamy i podchodzimy do osób, które funkcjonują nieco inaczej niż my, albo niż oczekuje świat neurotypowy. I to, drodzy Państwo, co teraz będę mówić na temat nauczycieli, społeczeństwa czy rodziców, nie odnosi się do wszystkich. Proszę o tym pamiętać. Tak jak powiedziałam, zależy to indywidualnie od podejścia tego człowieka, tego nauczyciela czy tego rodzica. Jeśli chodzi o nauczycieli, jaka jest największa trudność, która wiąże się właśnie ze spektrum autyzmu w ich oczach? Przede wszystkim, moi drodzy, niezrozumienie istoty samego spektrum. Ze względu na to, że są nauczyciele, którzy nadal patrzą na dzieciaki czy młodzież w spektrum autyzmu przez pryzmat tego, co widzą, przez pryzmat ich zachowań, nie zastanawiając się, z czego te zachowania wynikają, tak? Patrzą tylko na to, że dziecko krzyczy, rzuca czymś, jest agresywne, albo robi sobie krzywdę, albo generalnie non-stop przeszkadza, bez przerwy rozwala lekcje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nauczyciel nie doszukuje się przyczyn w samym sobie, tak? Dlaczego ten dzieciak na mojej lekcji zachowuje się tak, a nie inaczej? Dlaczego tak bardzo mnie irytuje? No właśnie dlatego, że nie robisz samooceny, drogi nauczycielu. Nie robisz takiego przeglądu, jak ja względem tego dziecka się zachowuję. Czy rzeczywiście postrzegam to dziecko identycznie jak dziecko neurotypowe, w znaczeniu, czy traktuję je jako dziecko i jako ucznia, a nie jako spektrum. Bo niestety zdarza się, że nauczyciel nie patrzy na dziecko ze spektrum jako na zwykłego, przeciętnego ucznia, tylko w pierwszej kolejności idzie słowo spektrum, a potem dopiero idzie uczeń. Co znacząco jednak wpływa na taką opinię i takie samopoczucie właśnie wynikające z kontaktów z takim dzieckiem, dlatego że sugerując albo myśląc cały czas o ten to ma spektrum, mam z tyłu głowy, że no to będą wyzwania, to będą problemy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakbym podeszła do takiej sytuacji, mam kolejnego ucznia, któremu muszę pomóc albo powinnam pomóc, powinnam go odpowiednio wspierać, zupełnie inne będzie nastawienie. Także, moi drodzy, absolutna pomyłka logistyczna w placówkach, tak to można nazwać. Mówi się bardzo szeroko o edukacji włączającej, natomiast mocno jest to utopijne na dzień dzisiejszy, dlatego że i placówki, i same służby edukacyjne, tak to nazwijmy, tak naprawdę niekoniecznie wiedzą, jak to wszystko ogarnąć. Wszystko jest pięknie rozpisane na papierze, natomiast jeśli chodzi o samą rzeczywistość, to jest jeszcze daleko w planach utopijnych, bym powiedziała. Niemniej jednak, oczywiście dziecko ze spektrum może trafić do szkoły masowej, natomiast te szkoły są absolutnie przygotowane. Nieprzygotowane są z punktu widzenia logistycznego i z punktu widzenia przygotowania całej kadry, nie tylko pedagogicznej, ale także niepedagogicznej. Państwo, niestety nadal kulturowo panuje takie założenie, że w szkołach to nauczyciel i ewentualnie nauczyciel współorganizujący ma mieć świadomość i ma wiedzieć teoretycznie, czym jest spektrum autyzmu. Ale zauważcie, że dzieciaki w spektrum autyzmu, one nie siedzą tylko w klasie, one chodzą do szatni, chodzą na stołówkę, spotykają się na korytarzu z panem, który montuje albo zajmuje się prądem, wymienia żarówki itd., itd. Ci ludzie też powinni mieć świadomość, na czym polega spektrum autyzmu. Dlatego, że mają kontakt z tymi. Ale niestety brak szkoleń, ktoś powie, bo placówki nie finansują. Drodzy Państwo, tak jak Wam powiedziałam, jestem w trakcie pisania, właściwie kończę swoją drugą książkę, której zajmuję się tylko i wyłącznie zespołem Aspergera i przeprowadziłam prawie 5000 ankiet i na jej podstawie będą też wyniki w tej książce opublikowane. Natomiast te wyniki jasno i wyraźnie pokazują, wielu nauczycieli się nie szkoli, wielu nauczycieli nie chodzi na szkolenia, bo uważa, że wszystko wie. Pracowało z 2-3 uczniami w spektrum autyzmu i uważa, że wie wszystko na temat spektrum. I to też jest bardzo, bardzo kluczowe. Szczególnie w kontekście tych właśnie dzieciaków wysoko funkcjonujących, tak? Patrzymy przez pryzmat samej diagnozy, nie skupiając się na rzeczywistych trudnościach i problemach tego dziecka. Oczywiście, moi drodzy, brak superwizji. Niestety w Polsce jest bardzo mało popularna kwestia takiego samowspierania się, gdzie nauczyciel, który ma mniejszą wiedzę w jakimś zakresie, nie ma możliwości skorzystania z doświadczenia innych specjalistów albo koleżanek, które rzeczywiście siedzą w danym temacie nieco głębiej, dłużej i mają większe doświadczenie. Superwizja właściwie w polskich szkołach i w polskich placówkach po prostu nie funkcjonuje, a jest to bardzo znaczące takie wsparcie właśnie dla tych nauczycieli, którzy tego doświadczenia nie mają albo mają niewystarczającą wiedzę.
mimo że im się wydaje, że tą wiedzę posiadają. Oczywiście mamy całą rzeszę pedagogów, którzy są fenomenalnymi, ciepłymi, bardzo akceptowalnymi, takimi empatycznymi ludźmi, którzy serce na dłoni dają tym dzieciakom, ale niestety mamy też tych, którzy traktują dziecko w spektrum jako zło konieczne, które przebywa w placówce edukacyjnej. Moi drodzy, perfekcjonizm nauczyciela to także ma wpływ na to, jak ten nauczyciel odbiera pewne zachowania dziecka w spektrum. Ponieważ nauczyciel, który stricte trzyma się ram programowych, wie, że ma zrealizować jakiś tam podręcznik, temat, że ma być zrobione 10 przykładów, bo tak sobie zaplanował i jemu jest trudno przeskoczyć właśnie z tego swojego profesjonalizmu, z tego perfekcjonizmu do tego, że dziecko w spektrum wczoraj zrobiło 10 przykładów, ale jutro niekoniecznie zrobi 2, bo jego poziom funkcjonalny nie pozwoli mu na to, aby wykonać dokładnie tyle samo ćwiczeń, co dzień wcześniej. I nauczyciel, który zakłada, że ma być to wykonane, ma trudność z tym, aby zaakceptować to, że dziecko niestety nie jest dzisiaj zdolne do tego, bo na przykład źle spało, bo coś się wydarzyło na drodze, co w trakcie drogi do szkoły, co niestety zdekoncentrowało i rozregulowało tego naszego ucznia. W związku z tym będzie on prezentował mnóstwo zachowań takich irytujących nauczyciela. No, oczywiście bardzo często, drodzy Państwo, to wszystko, co przed chwilą powiedziałam, wiąże się z takim jednym głównym aspektem, mianowicie odreagowywaniem własnych frustracji i słabości. Jak każdy człowiek, także nauczyciel ma takie momenty, gdzie czara goryczy się po prostu przelewa i nauczyciel daje upust swoim emocjom, swoim frustracjom, które wiążą się właśnie z całą logistyką systemu edukacyjnego, tego, jakie obowiązki się na jego barki zrzuca, cała papierologia, która również jest zrzucona na garb nauczyciela. To wszystko także potem daje upust w klasie. I oczywiście walka o autorytet. Niestety, drodzy Państwo, nie wolno nam tego zakłamywać, że dzisiaj pozycja nauczyciela nie jest tą pozycją, która była 20 czy 30 lat temu. Kiedy ja chodziłam do szkoły, nauczyciel był kimś bardzo ważnym. Dzieci go szanowały, dzieci się go bały, rodzice jak najbardziej liczyli się ze zdaniem nauczyciela. Dzisiaj tego nie ma. Jest, można powiedzieć, coraz gorzej i to także wpływa na całe takie samopoczucie samych nauczycieli. Dodam tylko, że to jest bardzo niepokojące, co dzieje się dzisiaj w szkołach i właśnie ten autorytet, ta pozycja nauczyciela, która dzisiaj jest mocno zachwiana niestety, słabnie coraz bardziej. A to również przekłada się zarówno na funkcjonowanie rodziców, dzieci i samych nauczycieli. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o społeczeństwo, które także się irytuje i denerwuje, jak widzi zachowania inne niż oczekujemy społecznie. Wiąże się właśnie stąd, że ludzie, tacy przeciętni ludzie, jeżeli nie mieli kontaktu z dzieckiem w spektrum autyzmu, mało wiedzą na ten temat, mimo licznych kampanii, mimo licznych takich programów, czy w telewizji, w różnych mediach, gdzie mówimy jednak o tym spektrum, ludzie sobie jakby tego nie przekładają na taki obraz rzeczywiście funkcjonowania dziecka. Niestety z jakiegoś względu nasze społeczeństwo jest dość mało tolerancyjne. I zarzucamy dzieciakom w spektrum, że one są nieempatyczne, natomiast śmiem twierdzić, że to empatii brakuje właśnie w takim społeczeństwie neurotypowym. Ze względu na oczywiście wyzwania dnia codziennego każdego człowieka, tak? Praca zawodowa, obowiązki, jakby cały czas te kłopoty takie typowo życiowe, jakby zmuszają ludzi do tego, że po prostu mają dość pewnych rzeczy, stąd nie zagłębiają się nad tymi wyższymi funkcjami, jak na przykład empatyczność. Prawda? Natomiast to absolutnie nie usprawiedliwia tego, żeby zachowywać się absolutnie nie fair względem dzieci w spektrum autyzmu, a także ich rodzin. Również, moi drodzy, te wszystkie wyzwania dnia codziennego sprawiają, że po prostu społeczeństwo jest coraz bardziej nerwowe, jest coraz bardziej sfrustrowane ogólnie pojętej frustracji. W związku z tym jeszcze takie dodatkowe wyzwalacze, które pojawiają się dość gwałtownie, choćby w postaci niewłaściwych zachowań dzieciaków, sprawia, że po prostu ta frustracja, złość i nerwy narastają.
Także, moi drodzy, powszechność cały czas jednak w społeczeństwie wyrażania mądrości życiowych. My jako społeczeństwo lubimy bardzo mówić o naszych doświadczeniach i lubimy mówić, że ja w Twoim wieku to jakbym i można sobie, każdy z nas może sobie odpowiednio to jakby dokończyć według własnych doświadczeń. To także przekłada się na to, że ten zwykły, przeciętny człowiek, który znajduje się gdzieś przypadkowo w obecności dziecka, choćby w meltdownie, sprawia, że roznosi go, tak? Jak ten dzieciak się po prostu może tak zachowywać, a matka na to nie reaguje. Te wszystkie komponenty, które przed chwilą wymieniłam, na to się złożą. Jeśli chodzi o rodziców, drodzy Państwo, znowu podkreślam raz jeszcze, to co teraz sobie mówimy, nie dotyczy wszystkich poszczególnych osób z danych tych grup, prawda? Od każdej reguły jest wyjątek, więc to musimy mieć jakby na uwadze. Jeśli chodzi o rodziców, moi drodzy, oczywiście często jest tak, że kwestia też niedostatecznej wiedzy na temat spektrum. Dodatkowo oczywiście duży kłopot z akceptacją diagnozy samego dziecka. Ci rodzice, którzy się cały czas borykają z tym, żeby zaakceptować trudności swojego dziecka, więc zaakceptować jego diagnozę tak naprawdę i jego osobowość, bo spektrum jest częścią osobowości tych ludzi. To nie jest jakaś cecha, to nie jest jakaś wada, to jest ich część osobowości. Ci ludzie, którym nie dajemy szansy bycia sobą, czyli właśnie tej młodzieży wysoko funkcjonującej, szczególnie dziewczynkom, które bardzo często sięgają po kamuflowanie, po maskowanie swoich objawów, właśnie dlatego, że nie dajemy im szans na pokazanie takimi, jakimi rzeczywiście są. Dlatego, że jak nieco inaczej postępują, inaczej się zachowują, to od razu to krytykujemy, od razu to wytykamy palcami. A więc mówimy jej, nie rób tak, bo to jest niefajne, bo ja tego nie lubię, bo nam się to nie podoba. I zmuszamy to dziecko zwyczajnie do przyjmowania maski. Moi drodzy, jeszcze w kwestii rodziców i narastania tej frustracji jakby w obecności dziecka w spektrum, to jest także kwestia bezsilności i braku wsparcia. Ciągle powtarzam, moi drodzy, że jeżeli trafia dziecko w terapię do jakiegokolwiek terapeuty, czy to jest logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, czy to jest ktokolwiek inny, kto zajmuje się dzieckiem, ten ktoś nie może pomijać w tej drodze rodziców. Oni są kluczem i ogniwem łączącym dziecko i terapeutę. Bez współpracy z rodzicem nie będzie efektów ani dla terapeuty, a już tym bardziej dla samego dziecka. Rodzic musi uzyskać także wsparcie, dlatego że jest zostawiony samemu sobie. Ty, terapeuto, pracujesz z dzieckiem 40 minut raz w tygodniu, natomiast rodzic jest z tym dzieckiem 24 godziny na dobę. On zna najlepiej to dziecko i jest znakomitym źródłem informacji. Po drugie, to jest człowiek, który także ma prawo być zmęczonym. Bo oprócz tego, że wykonuje obowiązki domowe, jak każdy z nas, wykonuje bardzo często pracę zawodową, to dodatkowo ma jeszcze dziecko z niepełnosprawnością. I tu jakby to jest w kontekście wszystkich absolutnie rodziców, nie tylko tych, którzy mają dziecko ze spektrum autyzmu. Także, moi drodzy, my wszyscy ci ludzie, nauczyciele, społeczeństwo i rodzice jakby w dużej mierze skupiają się na tym, co widzą, czyli jak zachowuje się dziecko, a nie zastanawiają się nad tym, dlaczego tak się dzieje. Wreszcie, moi drodzy, te wszystkie wyzwania, jeżdżenie od terapeuty do terapeuty, od lekarza. Tutaj nic nie może uzyskać, bo w gminie mówią, nie mamy pieniędzy. Tutaj nauczyciel mówi, ale on znowu był niegrzeczny. Tutaj się znowu coś wydarzyło, tu czegoś się nie załatwiło. Więc w tych rodzicach także nawarstwia się złość, taka niemoc, bezsilność, bezradność. W związku z tym podwyższają się także ich lęki o nich samych, ale także o przyszłość ich własnego dziecka, a to z kolei również generuje bardzo gwałtowne i silne emocje, które mogą się uwydatnić pod wpływem najmniejszej iskiereczki. Natomiast my, jako ludzie neurotypowi, tego nie rozumiemy i dopatrujemy się jakby ciągle jakiegoś drugiego dna w tym wszystkim. Moi drodzy, jakiś czas temu przygotowałam właśnie taką grafikę, gdzie napisałam: jestem w spektrum autyzmu i choć z całych swoich sił się staram, ciągle słyszę od rodziców, nauczycieli, że jestem niegrzeczny, że kogoś irytuję. Moi drodzy, jest to bardzo powszechne zdanie, wypowiadane właśnie przez te dzieciaki z subtelnymi cechami spektrum. Dlatego, że one naprawdę bardzo się starają. One naprawdę każdego dnia funkcjonują na full swoich możliwości. Natomiast ten full możliwości każdego dnia może być inny.
Dlatego, że pamiętajcie, że w spektrum autyzmu może być bardzo dużo takich deficytów współistniejących. Najpowszechniejszy to przecież zaburzenia sensoryczne, które bardzo znacząco wpływają na aktualne tu i teraz funkcjonowanie. Ono może w ciągu dnia się zmienić, ono może się zmieniać z dnia na dzień. Niemniej jednak radykalnie wpływa na zakłócenie tak naprawdę funkcjonowania naszego dziecka. I dziecko próbuje pisać, próbuje pięknie prowadzić zeszyt. Wkłada w to dużo więcej wysiłku niż jego rówieśnicy, którzy nie mają problemów sensorycznych, którzy nie mają problemów motorycznych, którzy nie mają problemów z napięciem mięśniowym, a ten uczeń zapewne je ma w mniejszym lub większym stopniu. To jest dziecko, które nie tylko boryka się z przepisaniem zdań do zeszytu, czy zrobienia 5 czy iluś tam kolejnych przykładów, bo to jakby należy do obowiązków wszystkich uczniów w danej klasie. Natomiast jemu towarzyszy jeszcze cała lista dodatkowych wyzwań, które utrudniają, wręcz czasami uniemożliwiają mu normalne, oczekiwane funkcjonowanie na poziomie klasy. Dopóki tego nie zrozumieją nauczyciele, dopóki nie zrozumieją tego rodzice także, te dzieciaki będą miały naprawdę ciągle pod górkę. Te ich trudności będą się nawarstwiać, a w konsekwencji będą one coraz bardziej irytujące dla nas, bo my ich nie będziemy rozumieć, a dzieciaki nie będą rozumieć, dlaczego nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć i ciągle mówimy, że w czymś są beznadziejni, że z czymś sobie ciągle nie radzą, mimo że oni zdają sobie sprawę, że jakby absolutnie ostatni wysiłek wkładają w wykonywanie jakiejś czynności. I niestety my o tym nie pamiętamy albo nie chcemy pamiętać. Moi drodzy, ta grafika przedstawia właśnie wszystkie komponenty, które wpływają na to, że dziecko ze spektrum autyzmu może się irytować, może się denerwować, a to w konsekwencji będzie się przekładało również na tą irytację osób w otoczeniu dziecka. Intensywniejsze przetwarzanie sensoryczne, o tym już wielokrotnie Wam opowiadałam, że dzieciaki w spektrum mają ten kłopot, prawda? Nie ma jednego obrazu klinicznego, jeśli chodzi o obraz zaburzeń sensorycznych. Każde z tych dzieci ma inne. W przypadku tych dzieci wyżej funkcjonujących, tak, o których dzisiaj sobie mówimy, najczęstszy problem to są zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym. I tutaj mówimy o dyspraksji albo o braku kontroli posturalnej, czy zakłóconej kontroli posturalnej. A to przekłada się na dużą motorykę, na małą motorykę, na planowanie różnych działań motorycznych, jak choćby pisanie czy wiązanie butów, tak? Jakby takie najprostsze przykłady. Więc jeżeli nie zrozumiemy, że te trudności występują i za każdym razem codziennie albo w ciągu dnia one mogą być absolutnie różne, za każdym razem będziemy doszukiwać się jakiegoś drugiego dna zachowania tego dziecka, a tym samym będziemy go po prostu źle oceniać. Kłopoty z komunikacją i interakcją społeczną, szczególnie na poziomie rówieśniczym. To z kolei, drodzy Państwo, przekłada się na to, że dziecko, czy nastolatka, która non-stop ponosi porażkę w kwestii właśnie takiej w takich kontaktach społecznych. A pamiętajmy o tym, że te dzieciaki, one chcą być częścią grupy rówieśniczej. One chcą mieć kolegów i koleżanki. Ale te kłopoty, które wiążą się z ich deficytem, czasami zakłócają albo uniemożliwiają budowanie takich prawdziwych, normalnych, zadowalających i satysfakcjonujących relacji. W związku z tym porażka, którą kolejną tak naprawdę dziecko ponosi, będzie przekładała się na jego samopoczucie, samoocenę, na jego funkcjonowanie, a wreszcie będzie dochodziło do tego, że dziecko po prostu będzie musiało to odreagowywać. Odreagowuje najczęściej gdzie? No tam, gdzie jest bezpieczne, czyli w domu. Dalej okres dojrzewania. To jest ten punkt absolutnie newralgiczny, który potęguje irytację u osób w spektrum, ale także ich najbliższym środowisku. Bardzo często jest tak, że rodzice dzieciaków, które mają te subtelne cechy, mało się skupiają na budowaniu właśnie tej komunikacji rówieśniczej, rozbudzaniu i rozumieniu ich emocji, ale także wprowadzaniu takich strategii, które pozwalają im radzić sobie na przykład z takimi wyzwaniami, z radzeniem sobie z rozwiązywaniem problemów, czy strategii, które mają na przykład obniżać ich pobudzenie, prawda? Dlatego, że ogólnie się nic nie dzieje od czasu do czasu, tylko jest jakieś załamanie, to rodzice machają ręką. Natomiast problemy pojawiają się w okresie dojrzewania. I drodzy Państwo,
z tej grupy dzieciaków, młodzieży, z którą ja mam kontakt i pracuję, oczywiście nadal mało wiem, ale jednak tych dzieciaków przez te 20 lat trochę mi się trafiło. Niemniej jednak, moi drodzy, okazuje się, że właśnie te dzieciaki ze spektrum wysoko funkcjonującym to są dzieciaki, które największe wyzwania stawiają swojemu otoczeniu, nauczycielom i rodzicom właśnie w tym okresie. W chwili, kiedy zaczyna się ta burza hormonów, dodatkowo tracą, a nie tyle tracą, co nie posiadają wystarczających kompetencji do budowania na przykład relacji partnerskich, które przy okazji okresu dojrzewania niestety się pojawiają. Niestety albo stety. Niestety, jak dziecko nie ma kompetencji. Stety, super. Jeżeli te kompetencje posiadają. I dopiero wtedy rodzice rwą włosy z głowy, jak mu pomóc, przecież ja go nie poznaję, drze się na wszystkich nienawidzi, wyzywa, bluźni, wpada w jakieś złe towarzystwo i milion jeszcze innych takich irytujących zachowań, z którymi rodzice sobie nie radzą. Natomiast, drodzy Państwo, z szacunkiem absolutnie dla wszystkich, nie można działać jakby w 5 minut na coś, co przez 10 lat było pominięte. To się po prostu tak nie da, dlatego że sam mózg nawet ze względu na swoją neuroplastyczność też potrzebuje czasu, aby zmienić pewne ścieżki jakby działania czy postępowania. W związku z tym, jeżeli mam dziecko w spektrum i wiem, że to jest zaburzenie neurorozwojowe, głównie oparte o deficyt komunikacji i relacji społecznych, to nawet jeżeli nie dostrzegam większych trudności, to ja to dziecko muszę wspierać. Muszę wspierać w tym, żeby umiało rozpoznawać swoje emocje, ale również, żeby lepiej odczytywało te emocje u innych osób. Nie robię tego w momencie, kiedy dziecko ma kryzys, bo to jest bez sensu. To jakby w ogóle nie ma rozwiązania w tej ścieżce. Podwyższony poziom lęku i stresu. Doskonale wiemy, moi drodzy, że lęk to jest taka codzienność osób w spektrum, mimo że nie stanowi objawu osiowego tak naprawdę. To jest codziennością. Dlatego, że zakłócenie rutyny, niespodzianki, również takie aspekty sensoryczne, to wszystko wiąże się z lękiem. Jeżeli dziecko nie dajemy mu narzędzia do radzenia sobie z tym lękiem, to sobie po prostu nie radzi, a jak sobie nie radzi, to okazuje zachowania takie irytujące nas. Niespójność i tendencja do obsesyjnego martwienia się, gdy nie wie, czego się spodziewać. W związku z tym, że moi drodzy, ta sztywność i rutyna, która dzieciakom towarzyszy w kwestii takiego dania bezpieczeństwa, sprawia, że jeżeli cokolwiek się zmieni nieoczekiwanie i niespodziewanie, pojawia się właśnie zachowanie denerwujące, podwyższony poziom lęku, a więc większa irytacja i frustracja u samej osoby, a tym samym większa frustracja w otoczeniu. Niewłaściwe relacje z dzieckiem. To, o czym powiedziałam. W tym wczesnym jego rozwoju, we wczesnej szkole, w tych wczesnych klasach, przez to, że może nie było dziecko takie wyzywające dla nas, to pewne aspekty po prostu przymknęliśmy na to oko i się na tym nie skupialiśmy. A dopiero wyzwaniem stał się dla nas okres dojrzewania. Tylko tak jak mówię, to jest za późno, żeby wtedy budować zaufanie, zachęcać dziecko do tego, żeby ze mną rozmawiało, żeby opowiadało o tym, co się wydarzyło, jeżeli wcześniej tego nie robiłam. Jeżeli dziecko przychodziło ze szkoły i bardzo wiele tych dzieciaków nie ma takiej potrzeby dzielenia się swoimi osiągnięciami czy jakimiś porażkami, a my jako rodzice się nie dopytujemy, nie w znaczeniu jak było w szkole, okej, a to dobrze i koniec tematu, tylko jeżeli nie budujemy z tym dzieckiem właśnie takiej komunikacji dwutorowej, która jakby sprawia, że zbudujemy w trakcie jednej relacji około 20 wymian zdań, tak? Ja 10, dziecko 10 i porozmawiamy, nie zbudujemy tej relacji, to nie oczekujmy, że ta relacja nagle zbuduje się dojrzewania, bo tam nie ma płaszczyzny, nie ma fundamentu do tego, aby tą relację budować. Mówimy, że dzieciaki są aniołami w szkole, a diabełkami w domu. Właśnie dlatego, że one odreagowują swoje sytuacje stresowe, lękowe, kłopoty, porażki, wszelkie trudności ze szkoły właśnie w domu, tam gdzie są bezpieczne, tam gdzie mogą być prawdziwi, tacy jacy są, ujawniać swoją pełną osobowość. Natomiast w szkole trzymają się bardzo mocno w ryzach, żeby albo się nie rzucać w oczy, albo nie sprawiać problemów, albo żeby ktoś im po prostu nie dokuczał ze względu na to, że inaczej funkcjonują.
brak zasad i konsekwencji, aż po wyciąganie kar. O tym też już wielokrotnie Wam wspominałam. Moi drodzy, wszystkie dzieci potrzebują zasad po to, aby normalnie funkcjonować. Dzieci nie mają zakodowane w swojej główce, czego się od nich oczekuje, co jest pożądane, a co nie. One muszą się tego nauczyć, a uczą się dzięki zasadom. Kiedy mówimy, że jak pada deszcz, to zakładasz kalosze, nie wychodzisz w klapkach, bo wtedy będziesz zdrowy, wtedy się nie rozchorujesz, prawda? To jest pewna zasada, która bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, jest po prostu słuszna. I dokładnie tak samo jest w przypadku dzieci w spektrum, tylko że te dzieciaki potrzebują milion razy bardziej zasad i konsekwencji. I to jest różnica, moi drodzy. Zasady dotyczą tego, żeby pokazać dziecku, co jest oczekiwane, tak? Ja Ci pokazuję, jak lepiej się zachowywać, żebyś unikał właśnie jakichś konsekwencji. Dodatkowo, moi drodzy, konsekwencja wiąże się zawsze z tym, jak dziecko łamie pewne zasady. Natomiast nigdy nie wiąże się z oceną samego dziecka, bo to jest błąd, to jest odbieranie właśnie mu możliwości jego własnej tożsamości. Czyli tego, jakim on naprawdę jest. Dlatego wszelkie konsekwencje dotyczą zachowań, czyli tych łamania reguł, nieprzestrzegania reguł, które sobie wyznaczamy, a nie powinny dotyczyć oceniania samego dziecka i tego, jakim ono po prostu jest. Moi drodzy, zbyt duży afekt, ekspresja podczas niepożądanych zachowań dziecka. Niestety mamy tendencję do tego, że skupiamy się na tym, co jest negatywne, co jest niewłaściwe, co nas irytuje, denerwuje i frustruje i dzięki temu dajemy upust naszym emocjom. Robimy się czerwoni, marszczymy brwi, czoło, bardzo szybko zaczynamy mówić, gestykulować, a to w dużej mierze przyciąga uwagę dzieciaków w spektrum. Jest taka grupa dzieci, które czerpią taką pożywkę, mają z tego negatywizmu, który my prezentujemy. To jest taki bodziec zapalny, który jeszcze bardziej może ich nakręcać do nasilenia się właśnie takich zachowań. W momencie, kiedy my byśmy, że tak powiem, nie tyle zlekceważyli, co przełożyli tą naszą silną ekspresję, wow, wielka uwaga na zachowania, które są cudowne, które są właśnie piękne w naszych dzieciach, że pięknie, ale pięknie poprosiłeś, och, chcesz, pięknie zakomunikowałeś, że chcesz sok. Jak wtedy bym mówiła dziecku, jakie ono jest cudowne, bym pokazywała mu, że to jest fajniejsze, chcę tego więcej, jestem z ciebie bardzo dumna, jesteś wspaniałym dzieciakiem. Natomiast niestety my zamiast doceniać to, co jest piękne, co jest mocną stroną naszych dzieci i właśnie to uwydatniać, to właśnie pokazywać, że ależ pięknie posprzątałeś ubrania, pochowałeś wszystkie skarpetki, rewelacja, zobacz, piękne, a zamiast tego robimy, no i znowu masz ten bałagan, wszystko tu fruwa po tym pokoju. No to widzicie różnicę w takim zachowaniu. Następnie, moi drodzy, ciągła krytyka, niedocenianie wysiłku i niesprawiedliwa ocena. To jest właśnie głównie takie stwierdzenie, które powinnam skierować do nauczycieli. Drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, że dzieci w spektrum, one są, mówię o tych subtelnych cechach, oni są w normie intelektualnej, ale to nie oznacza, że to są geniusze, bo to mogą być dzieciaki bardzo przeciętne w przedmiotach najróżniejszych. Wcale nie muszą być geniuszami, tak jak panuje taka opinia. Państwo nauczyciele, bo do Was teraz głównie mówię, pamiętajcie o tym, że mądry pedagog, który ma pojęcie na temat spektrum autyzmu, ocenia dziecko w spektrum przez pryzmat wysiłku, jaki wkłada w wykonaną pracę, a nie sam końcowy efekt. Nie może być tak, że oceniamy dziecko dokładnie tak samo, dziecko w spektrum dokładnie tak samo jak dziecko neurotypowe, bo pamiętajcie, że to dziecko nadal ma diagnozę. To jest dziecko, które może mieć kłopoty z napięciem mięśniowym i jego ciało może mu odmówić posłuszeństwa, przepisania 15 zdań, tak jak cała reszta klasy. I jeżeli my za to karzemy dziecko, czyli karzemy go za deficyt, który w nim jest, to tak naprawdę nie jesteśmy mądrymi pedagogami. To znaczy, że nie mamy pojęcia o tym, czym jest spektrum autyzmu.
Sprawiedliwość oceny dziecka w spektrum w szkole dotyczy wysiłku, jaki dziecko w to wkłada, kreatywności, jaką wkłada w wykonanie zadania, pomysłowości, jaką daje, czy jakiemuś takiemu naprawdę wyjątkowemu rozwiązaniu, a nie tego, czy końcowy wynik jest taki, jak wyście oczekiwali. Bo tak jak mówię, dziecko może nie być w stanie dzisiaj napisać 15 zdań, tak jak zrobiło to wczoraj, ponieważ dzisiaj jego ciało odmawia mu posłuszeństwa, ale to trzeba wiedzieć i mieć świadomość, że taki deficyt towarzyszy wielu tym dzieciakom. Niezrozumienie celowości pewnych działań i aktywności. To wiąże się niestety z tym, że dzieciaki w spektrum niekoniecznie rozumieją cel pewnych działań, bo jak my im nie tłumaczymy, nie mówimy, po co się to robi, to jak on ma się domyślać, to albo błędnie się domyśla, albo jest to tak męczące, że w ogóle się nad tym nie zastanawia. W związku z tym nie chce wykonywać tych czynności, bo są dla niego po prostu bez sensu. Deficyty poznawcze i percepcyjne, ogólnie pojęte. Dzieciaki inaczej postrzegają rzeczywistość, choćby ze względu na przetwarzanie sensoryczne, ta percepcja wygląda inaczej. Nierealistyczne i poza zasięgiem dziecka cele i wymagania, właśnie związane z tym, że nie oceniamy dziecka przez pryzmat jego poziomu funkcjonalnego, tylko przez jakby poziom biologiczny albo to, co oczekujemy od dzieci neurotypowych. Stąd, nie biorąc pod uwagę aktualnego, funkcjonalnego stanu ucznia, czy stanu naszego dziecka, dając mu wyzwania, których on nie jest w stanie zrealizować, zwyczajnie pojawiają się zachowania niepożądane, a tym samym również frustracje. Deficyty motoryczne i praksyjne, już o tym Państwu tłumaczyłam i powiedziałam, na czym to polega. Moi drodzy, dziecko, nastolatek, młoda osoba dorosła w spektrum autyzmu ma również prawo się irytować i frustrować. To nie jest tak, że tylko my dorośli mamy jakby urwanie głowy i wszystko jakbyśmy chcieli, żeby te dzieciaki funkcjonowały tak, jak my chcemy, jak my sobie ustalimy pewne zasady gry. Tyle, że to, drodzy Państwo, jest to działanie po pierwsze przemocowe, w cudzysłowie oczywiście, bo my nie działamy siłą, prawda, fizyczną, natomiast żądamy, aby dziecko o innej nieco osobowości niż cała reszta funkcjonował tak jak cała reszta. To jest właśnie brak akceptacji, brak tolerancji i absolutny brak empatii do tego, aby zrozumieć, jak funkcjonują te osoby i zastanowić się, dlaczego tak funkcjonują, tak? Za każdym razem. Natomiast ciągle patrzymy, powtarzam raz jeszcze, przez pryzmat zachowań tych naszych dzieciaków, a nie przez pryzmat deficytu. Drodzy, w jaki sposób dorośli, czy to rodzice, czy nauczyciele mogą pomóc takiemu dziecku, które się łatwo irytuje, a tym samym ta irytacja, ta frustracja, te zachowania takie bardzo denerwujące nas możemy zmniejszyć albo je złagodzić. Przede wszystkim, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że wszystko zależy od relacji, którą zaczynamy z dzieckiem budować zdecydowanie wcześniej niż w okresie dojrzewania albo w momencie, kiedy te trudności się rzeczywiście pojawiają. Musimy zmienić naszą reakcję na zachowanie dziecka. Chodzi o to, moi drodzy, że jeśli pod wpływem zachowania dziecka, takiego irytującego właśnie nas, szczególnie gdzieś w miejscu publicznym, robimy to, co dziecko nam każe, jakby ustępujemy mu i natychmiast realizujemy jego zachciankę tak naprawdę, to pokazujemy dziecku, że to jest czerwony przycisk, guzik, który dzieciak może nacisnąć i zawsze wie, że to mu się uda. Przynosi mu to zawsze rozwiązanie, czyli zawsze działa. A więc jeżeli dzieciak zaczyna krzyczeć albo zaczyna jakiekolwiek inne zachowanie, które nas irytuje, prezentować w miejscu publicznym, a my szybko reagujemy na to, czy dajemy mu jakiegoś słodycza, czy jakkolwiek inaczej reagujemy w danej chwili, co oczekuje, no to niestety dajemy mu komunikat: rób tak, kochanie, dalej, a ja będę spełniał Twoje prośby. Następnie, moi drodzy, jeżeli jakby może się zmęczyć takim narzekaniem lub złością naszego dziecka, tak? Bo jak ono się denerwuje, jak ono się frustruje, prezentuje zachowania niepożądane i nam jakby też puszczają nerwy, w znaczeniu takim, że szybko chcemy przerwać dane zachowanie, to także te niepożądane zachowania u dziecka utrwalamy. Zamiast, moi drodzy, ponosić odpowiedzialność za swoje zachowania, dzieciaki właśnie w takich stanach, one znalazły sposób na unikanie konsekwencji. Po pierwsze dlatego, że nie mają reguł, nie mają zasad i nie mają konsekwencji, które nigdy nie zostały wprowadzone w jego życie.
albo nawet jak są zasady, to nie ma konsekwencji, bo one są po prostu nieegzekwowalne przez rodziców. Nauczycieli. To znaczy, że dzieciak widzi, że oni sobie, a ja sobie, bo oni sobie stworzyli zasady, jakieś tam konsekwencje, których nigdy nie wyciągają, to znaczy, że nie ma się czego obawiać, mogę nadal sięgać po to zachowanie. Dorośli także, i to absolutnie, czy to nauczyciele, czy rodzice, muszą nauczyć się, moi drodzy, przezwyciężać takie odruchowe reakcje, polegające właśnie na uleganiu dzieciakom, na ignorowaniu niewłaściwego zachowaniu, czy takiego wpadania w złość w obecności dziecka i spełnianiu zachcianek tego dziecka. Pamiętajcie, że czasami są takie zachowania, które warto ignorować, bo czasami są to tak subtelne zachowania, które gdzieś tam mogą nas podrażniać, ale jednocześnie nie są szkodliwe powszechnie, tak to nazwijmy. Natomiast w wielu przypadkach w spektrum autyzmu to po prostu nie działa. Nie działa ignorowanie takich zachowań, dlatego że tylko powoduje ich nasilenie. Dlatego tutaj bardzo ważne i warto i ostrożnie jakby podejść do każdego dziecka indywidualnie. Jednocześnie, moi drodzy, musimy pamiętać, że takie trudne, nudne, bezcelowe jakieś zadania, które dziecko otrzymuje, może być dla niego irytujące. Niestety wielu terapeutów i wielu nauczycieli zachęca rodziców do tego, żeby nie tyle zmuszać, co no dokończ, no zrób to, no skończ i będziesz miał z głowy, no jak skończysz, to przecież będzie już dość, prawda? I będziesz mógł zrobić coś innego. Moi drodzy, akurat w przypadku spektrum autyzmu niekoniecznie tak działa i niekoniecznie to dobrze działa. Mamy grupę dzieci, na które to zadziała i one rzeczywiście jakby odwalą to zadanie po to, żeby jak najszybciej zamknąć ten zeszyt i już mieć to z głowy. Natomiast duża rzesza tych dzieciaków niestety nie przejdzie ten numer z nimi po prostu. Jeżeli mają trudności z matematyką i mają do wykonania 10 przykładów, a minęło 30 minut, a on zrobił dopiero jeden przykład, ponieważ sobie nie radzi z tą matematyką i takie mówienie, no zobacz, jeszcze ci 9 zostało, rób, skończysz i będziesz miał z głowy, tak? Potem dzieciak siedzi, podpiera się i w ogóle nie wie, o co chodzi. Mama niekoniecznie mu pomoże, tata tak samo, no więc mama też się zaczyna denerwować, prawda? Ale kazali, żeby kończył, żeby kontynuował. W przypadku takich dzieci to nie zadziała. Spędzicie tam kolejne 6 godzin, a on tych przykładów i tak nie zrobi. Dlatego, że jest tak poirytowany, że jego mózg po prostu przestaje funkcjonować. On się nie skupia, nie myśli na tym, co tam w tej matematyce trzeba zrobić. Natomiast jeżeli poszłabym drugą drogą, właściwie odwrotną drogą, żeby dziecko sobie zrobiło przerwę, żeby mogło na chwilę, to może być 5 minut, to może być 15 minut, to znowu zależy od dziecka, żeby dziecko mogło zrobić coś, co sprawia mu przyjemność, żeby podniósł się z kolan takiego przytłoczenia, pozwolić mu na to, żeby na przykład, jeżeli lubi grać na przykład nie wiem, w jakąś grę, pograj sobie 10 minut, ale za chwilę wracamy do matematyki. To przyniesie większe korzyści niż siedzenie z nim 6 godzin przy stoliku i mówienie, no dokończ to, no wreszcie zrób i schowaj ten zeszyt do plecaka. Wszystko, tak jak mówię, zależy absolutnie od poszczególnych dzieci. Moi drodzy, zawsze pamiętajcie, że każde dziecko, czy to dziecko z jakimś deficytem, z jakąś niepełnosprawnością, czy dziecko neurotypowe, to są dzieci, które mają zarówno mocne, jak i słabe strony. To nie jest tak, że dzieci z deficytami to są tylko dzieci, które mają same trudności. To są dzieciaki, które mają naprawdę piękne zainteresowania czasami i czasami, właściwie tak, zawsze mają coś, w czym są doskonałe. Korzystajmy z tego, róbmy z tego wielkie show, że takie coś właśnie jest. Wykorzystujmy to do budowania relacji, a nie ciągle skupiajmy się na tym, w czym jest złe, z czym sobie nie poradziło, czego nie potrafi zrobić. Bo to, moi drodzy, przełoży się po prostu na kolejne działania takie frustracyjne. Dodatkowo pamiętajcie, żeby te mocne strony także podkreślać, szczególnie w tych zadaniach, które dziecku sprawiają trudności, żeby pokazywać dziecku, jakie ono jest doskonałe w danej kwestii, jak skrupulatnie i pięknie potrafi się skupić na przykład na swoich zainteresowaniach, więc skup się także na tym ćwiczeniu. Za chwilę przejdziesz i sobie chwilkę odpoczniesz. Jak są uważni, jakimi są pięknymi obserwatorami. Pokazujmy dzieciom, jak dużo pięknych rzeczy jest w nich. Nie pokazujmy ciągle, że tego nie potrafisz, tego nie umiesz zrobić, z tym sobie nie radzisz, to znowu zawaliłeś, bo to niestety nie przekłada się na nic dobrego. Musimy, moi drodzy, także pozwalać dziecku popełniać błędy. Pamiętajcie o tym, że naszym obowiązkiem nie jest ochrona tego dziecka przed wszystkim i przed wszystkimi.
to jest danie dziecku narzędzia do radzenia sobie z takimi trudnymi sytuacjami, a to jest zupełnie coś innego. Czym innym jest nauczenie dziecka samodzielności, a czym innym jest wyręczanie go we wszystkim, co niestety wielu rodzicom dzieci w spektrum autyzmu przyświeca. Wyręczanie, a nie uczenie samodzielności. Też o tym już kiedyś Wam opowiadałam. Niemniej jednak, moi drodzy, w tym kontekście zachowań frustracyjnych tutaj chodzi głównie o to, aby opanować albo pokazać dzieciakowi, że zawsze są dwie strony medalu, tak? To, że dziecko przychodzi i ma na przykład 10 przykładów z matematyki i on mówi, jak ja nienawidzę tej szkoły, po prostu mam tego serdecznie dość, to pokażmy temu dziecku, przez to, że one bardzo często myślą zero-jedynkowo, prawda? Pokażmy mu takie za i przeciw. Wystarczy podzielić kartkę na pół i napisać, co fajnego jest w szkole, co niefajnego jest w szkole. Porozmawiać o tym, pokazać mu, zobacz, nie taki diabeł straszny, jak go malują, nie jest tak wcale tragicznie, zobacz, jak tutaj to lubisz, w tym jesteś świetny, zobacz, że po tej stronie masz dużo więcej plusów niż po tej, że nienawidzisz tej szkoły. W ten sposób pokazujemy dziecku poprzez różne praktyki, taką wytrwałość, budujemy także w nim taką pewność siebie i dajemy nadzieję na to, że po prostu sobie z pewnymi trudnościami poradzi. Moi drodzy, nigdy nie zakładajmy tak po prostu i tak z oczywistości, że dziecko nie ma czym się denerwować, tak? Że jakby nic się nie dzieje, a ono się denerwuje. Warto jest słuchać i patrzeć na dziecko, ale go nie oceniać, tylko, moi drodzy, skupiać się na tym, jak ono rozumie siebie, jak rozumie sytuację i jak radzi sobie ze swoimi frustracjami. Pamiętajcie, że każde zachowanie dzieci w spektrum, o tym już wielokrotnie mówiłam, niesie ze sobą jakiś cel. Ma na celu zaspokojenie jakąś potrzebę albo niesie ze sobą jakiś komunikat. Jak nie dotrzemy do treści tego komunikatu, nie będziemy w stanie pomóc dzieciom. Również pamiętajcie, że dzieciaki w spektrum mają trudność w wyrażaniu i rozumieniu emocji swoich i innych. One bardzo często pięknie rozróżniają 4 podstawowe emocje, tak? Że jestem wesoły, jestem smutny, boję się czegoś albo jestem zdenerwowany. Natomiast takie pośrednie, bardzo subtelne emocje mogą być dla nich wyzwaniem. Zarówno u siebie nie są w stanie ich stwierdzić, jak i nie są w stanie odczytać od innych. Oczywiście ta kwestia teorii umysłu jest do wyćwiczenia. Można w jakimś zakresie to wypracować, ale trzeba nad tym pracować od wczesnych lat dziecięcych, żeby w okresie dojrzewania dziecko śmiało mogło z tego korzystać. W momencie, kiedy dziecko ma takie załamanie, czyli właśnie ten swój meltdown, gdzie odreagowuje ten stres dnia dzisiejszego, dnia szkolnego, moi drodzy, bądźmy w pobliżu, ale jakby nie prowadźmy wtedy z dzieckiem dyskusji, nie tłumaczmy mu, a co się stało, dopytywać się, a weź się uspokój, duży facet jesteś, zachowujesz się jak dziecko, to do niczego nie prowadzi. W momencie, kiedy dziecko ma załamanie, spróbujmy go wyciszyć, w znaczeniu pozwólmy mu odreagować tak, jak potrzebuje. Nie rozmawiamy z nim, nie utrzymujemy kontaktu wzrokowego, ale jesteśmy niedaleko. Jeżeli będzie potrzebowało naszej pomocy, to po prostu mu jej udzielamy. Dopiero po opanowaniu się, po dźwignięciu się z tych kolan przytłoczenia, możemy ewentualnie z dzieckiem porozmawiać, dopytać, jak następnym razem mogę Ci pomóc, jak będziesz taki sfrustrowany, jak będziesz taka przytłoczona. Moi drodzy, nie możemy też kontrolować sposobu, w jaki nasze dzieci myślą albo postrzegają otoczenie. Natomiast właśnie wprowadzenie tych zasad i konsekwencji dla dziecka znacząco mogą ułatwić mu życie. Następnie pamiętajcie też, że ciągle mówimy zasady i konsekwencje. Super, i tak ma być, natomiast te konsekwencje to też nie nagminnie, prawda? Bo żeby znowu nie było z ekstremy w ekstremę. Najpierw nie było wcale, a teraz za każdym razem są konsekwencje. Czasami jest tak, że pewne zachowania, które mogą być z punktu widzenia dorosłego niewłaściwe, że to jest frustrujące zachowanie, ono może wiązać się bezpośrednio z tym przytłoczeniem, jakie towarzyszy dziecku. W związku z tym niekoniecznie musimy od razu wyciągać konsekwencje, bo na przykład dziecko jest tak zirytowane, że w tych swoich nerwach, w tych swoich silnych emocjach, idąc do swojego pokoju, gdzie próbuje się uspokoić, trzaska drzwiami, tak? I wtedy na przykład tata się złości i go woła tutaj i będzie prawił mu, jak to się trzeba zachowywać i że nie wolno trzaskać drzwiami. Jakby bierzmy pod uwagę wszystkie jakby argumenty, tak? Czy na pewno należy wówczas te konsekwencje wyciągać. Każdy z nas, czy to mama, czy tata, czy nauczyciel, czy 30 różnych nauczycieli,
ma różne podejście do zasad, różne podejście do zachowań oczekiwanych i tego, jak uczeń czy jak dziecko ma się zachowywać. Oczywiście wszystko, moi drodzy, co wprowadzamy, co chcemy wypracować, wypracowujemy razem z dzieckiem. Dziecko musi być uczestnikiem tych strategii, a nie, że my te strategie dziecku przedstawiamy. Dlatego, że my musimy wziąć tutaj pod uwagę choćby jego poziom sensoryczny pod uwagę i to, co na przykład lubi, tak? Z wykorzystaniem tych zainteresowań, bo to nam jest potrzebne, a każde z tych dzieci zainteresowania ma zupełnie inne. Pamiętajcie też, że należy zapewnić dzieciakowi pełną swobodę wyrażania frustracji. Oczywiście, jeżeli to nie są zachowania agresywne czy autoagresywne, szkodzące komuś czy samemu dziecku, to jakby nie reagujemy na to jakoś nadmiernie, gwałtownie i jakoś siłowo, tak, że natychmiast usiądź, uspokój się i tak dalej, bo to nie przynosi rezultatów w ogóle. Natomiast jeżeli to są takie zachowania, no to natychmiast je przerywamy i tutaj nie ma o czym dyskutować. Ale jeżeli dziecko od samego początku jest uczone radzenia sobie z własnymi emocjami, to te zachowania frustracyjne są zdecydowanie subtelniejsze. Pamiętajcie też, żeby nie skupiać się na znalezieniu rozwiązania, takim konkretnym, zawsze tym samym rozwiązaniu. Skupmy się raczej na tym, jak dziecko radzi sobie z problemem. Czy jest w stanie stawić czoło wyzwaniu, które na niego gdzieś tam czyha. Czasami frustracja u dzieci w spektrum autyzmu jest spowodowana bardzo realnym czynnikiem, ale czasami jest absolutnie abstrakcyjna dla obserwatora, tak? Taka jakby zupełnie nikt nic nie zauważa, a on się wkurza, tak? Natomiast nie zawsze tak jest. Nie zawsze jest tak, że wszystko to, co gdzieś tam mamy dostrzec, albo inaczej, zawsze będziemy to dostrzegać, bo czasami tego nie dostrzeżemy, bo coś wydarzyło się na przykład 4 tydzień wcześniej, 4 dni wcześniej czy tydzień wcześniej, a dopiero teraz dziecko daje upust swoim emocjom, więc trudno będzie nam to jakby zobrazować, dlaczego się to wydarzyło. I znowu, moi drodzy, w kulturze takiej społeczeństwa neurotypowego jest takie przeświadczenie, że każdy problem ma zawsze rozwiązanie, tak? Że wszystko, co by się nie wydarzyło, jesteśmy w stanie rozwiązać. Natomiast w przypadku akurat rodziców i nauczycieli dzieci w spektrum niekoniecznie tak jest. A to z kolei może prowadzić do frustracji ich, ponieważ niektóre czynniki, niektóre podłoża czy przyczyny nie jesteśmy w stanie ich wyeliminować zupełnie, natomiast jesteśmy w stanie niejako ciutkę na nie wpłynąć, tak? Choćby na te wrażenia sensoryczne, które jakby organizując inaczej przestrzeń sensoryczną czy warunki sensoryczne do nauki dla dziecka, mogą rzeczywiście ograniczyć te zachowania, natomiast nie jesteśmy w stanie w pełni naprawić integracji sensorycznej u naszych dzieci. Bo jest to także zaburzenie, które będzie trwało długo po prostu. I w różnym momencie będzie to różnie wyglądało, czy nasilało albo zakłócało funkcjonowanie. Natomiast, moi drodzy, w momencie, kiedy byśmy pomogli dziecku ułożyć plan na różne sytuacje, w których pojawiają się dla niego silne emocje czy wyzwania, choćby wprowadzając w szkole kącik wyciszeń, czy w klasie kącik wyciszeń, albo wprowadzając odpowiednie strategie sensoryczne pod dane dziecko, jesteśmy w stanie znacząco wpłynąć na jego właśnie silne emocje. Moi drodzy, taki krok po kroku uczenia dziecko na początku od zaznajomienia się z emocjami, z tym, jak te emocje mogą się prezentować, co ja mogę czuć w trakcie emocji, jest takim początkiem do tego, aby dziecko zaczęło lepiej siebie rozumieć, ale także lepiej interpretować zachowanie innych osób. Pamiętajmy także, że dzieci w spektrum autyzmu, one mają bardzo słabe umiejętności rozwiązywania problemów, dlatego że one mają bardzo zakłócone funkcje wykonawcze, tak? Czyli takie organizacyjne bardzo często, związane z planowaniem i także z rozwiązywaniem problemów. Dzieci w spektrum mają kłopot z rozwiązywaniem swoich problemów w taki sposób akceptowalny bardzo często. One idą po najmniejszej linii oporu, to co przynosiło im na bazie doświadczeń też kiedyś rozwiązanie i rezultat, będą to po prostu ciągle wykorzystywały, a tym samym często będą to zachowania po prostu niepożądane. Jeżeli, moi drodzy, od początku dziecko ma dawany wybór, możliwość wykonywania wyboru, podejmowania decyzji, a tym samym ponoszenia konsekwencji swoich działań, dużo lepiej w przyszłości, w okresie dojrzewania i w młodej dorosłości będzie radziło sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Pamiętajmy, że wszystko to, co robimy
żeby pomóc dzieciakowi, robimy razem z dzieckiem. Nie dla dziecka, a razem z nim. To jest ta zasadnicza różnica. To nie jest tak, że ja przygotowuję plan radzenia sobie dla dziecka i mu to przedstawiam. Będziesz teraz robił tak, tak, tak i tak. Bez poznania dobrze dziecka, bez konsultacji z nim, czy na pewno ten gniotek to ci pomoże, a może wolisz wyjść z klasy. Jak uważasz, w czym ci jest, co ci lepiej posłuży? Nie będą te strategie miały żadnego przełożenia i żadnej korzyści. Dopóki nie spojrzymy na pewne strategie z perspektywy dziecka, a nie nas samych. Bo pamiętajcie, dokładnie tak samo jest z nagrodami. To, że dla ciebie nagrodą będzie paczka żelek, nie oznacza, że dla dziecka ta paczka żelek będzie również cenna, jak on na przykład tych żelek nie będzie albo nigdy nie jadł i w ogóle nie ma na nie ochoty. Dokładnie tak samo jest z tymi strategiami. Pamiętajmy też, że dziecko ma bardzo niską taką tolerancję na frustrację. To znaczy, że bardzo często podejmuje decyzje w sposób instynktowny, taki mocno emocjonalny, a nie racjonalny, czyli nie podyktowany taką bardzo dobrze zbudowaną taką reakcją adaptacyjną powstałą na poziomie kory mózgowej, prawda? Tutaj często jest tak, że po prostu dziecko reaguje na zasadzie bodziec-reakcja, na zasadzie emocja, działanie, tak? Nie zastanawiając się, czy to na pewno właściwe. Ze względu na to, że właśnie jest kłopot z tą interpretacją emocji ze mnie płynących i tych emocji, które mogę odczytać u innej osoby. Niska samoocena, moi drodzy, która niestety prowadzi do tego, że często ci nastolatkowie, ta młodzież w spektrum jest bardzo krytyczna względem siebie, ale także nie jest w stanie tolerować pomyłek i ponosić porażki. One sobie z tym nie radzą. Chcą zawsze być perfekcjonistami, właśnie po to, aby pokazać, zobaczcie, jestem w czymś świetny, przez to, że społeczeństwo jakby wychwytuje tylko ich złe strony, te nie złe, a słabe strony, przepraszam. Dlatego te dzieciaki chcą być perfekcjonistami w wielu kwestiach. Niestety w wielu przypadkach osób w spektrum jest bardzo wysoki stres spowodowany trudnościami adaptacyjnymi. Po prostu tworzą się nieprawidłowo, ze względu, że następuje nieprawdziwa albo zakłócona analiza i synteza sytuacji i kontekstu pewnych sytuacji. Rzadko także te dzieciaki i młodzież jest zrelaksowana, tak naprawdę optymalnie zrelaksowana. Łatwo się zniechęca, ale także, moi drodzy, ta niechęć, takie załamanie trochę tego już mam wszystkiego dość na takiej zasadzie, wiąże się z tym, że one jakby postrzegają i widzą tą rzeczywistość, która rzeczywiście się dzieje, a niestety różni się znacząco od tego, jak one sobie wyobrażały, jaką wizję miały na temat jakby tego, co miałoby się wydarzyć, jak miałaby się zakończyć dana sytuacja, ze względu właśnie na tą sztywność pewnych myśli, które im towarzyszą. Niestety też, moi drodzy, w okresie dojrzewania w spektrum autyzmu jest taka tendencja troszeczkę do tego, że dominuje negatywizm. Dzieciaki bardzo mocno skupiają się na takich silnych, negatywnych emocjach. I żeby była jasność, moi drodzy, wszystkie emocje są dobre. Każdy z nas ma prawo się zezłościć, każdy ma prawo się wściekać i to jest normalna emocja, która jest taka sama jak być wesołym. Natomiast ten negatywizm, chodzi o to, że mnóstwo właśnie takich przygnębiających bardzo emocji towarzyszy dzieciakom w spektrum, właśnie szczególnie w okresie dojrzewania, ze względu na to, że obniżają się ich kompetencje społeczno-komunikacyjne, a tym samym mają dużo większą trudność w budowaniu relacji rówieśniczych, które wtedy są dla nich bardzo, bardzo istotne i stąd pojawiają się właśnie dodatkowe trudności. Natomiast my, dorośli, co robimy? No jeszcze bardziej jakby dopingujemy i swoim zachowaniem, swoim podejściem do dzieciaków jeszcze bardziej potęgujemy właśnie ten negatywizm, niestety, bo również też gwałtownie i nieoczekiwanie reagujemy albo dajemy zbyt wygórowane oczekiwania naszym dzieciakom. Pamiętajcie o tym, że wszystkie zachowania, albo przynajmniej większość zachowań naszych dzieciaków jest zazwyczaj kierowane na sytuację, a nie na nas. Co prawda dziecko powie, jaka ty jesteś głupia, jak ja cię nienawidzę, na przykład do swojej mamy czy do nauczyciela, natomiast to nie jest tak, że dziecko nienawidzi swojej mamy albo nienawidzi swojego nauczyciela. To jest kwestia tego, że ono sobie nie radziło z jakąś sytuacją, a ponieważ ty byłaś najbliżej, no to tobie się oberwało w znaczeniu takim, że na ciebie wylałem
swoją gwałtowną emocję, która gdzieś się tam kumulowała. Może tydzień, może właśnie na przerwie się coś wydarzyło, co sprawiło, że już nie dałem rady i po prostu eksplodowałem. Dlatego pamiętajcie, to, że dziecko mówi, że was nienawidzi albo jesteś nie jest skierowane bezpośrednio do was. To jest upust emocji związanych z sytuacją, która go przeciąża po prostu. Pamiętajcie też, że młody taki człowiek w spektrum autyzmu, on bardzo by chciał powiedzieć mamie, nauczycielowi może, co myśli, jaką ma opinię, wyrazić siebie, natomiast najczęściej nie wie, jak to zrobić w sposób umiejętny, nie wie, jak to właściwie określić czy przekazać, przez to, że czasami błędnie albo zbyt słabo interpretuje myśli i uczucia swoje, a także innych osób. Takie strategie, które są standardowo wprowadzane w spektrum autyzmu, jak relacje, to jest początek do tego, abyście wy jako dorośli radzili sobie z frustracją swoich dzieci, sami się nie frustrowali, a jednocześnie byli wsparciem dla dziecka. Zaczynamy od relacji, od najmłodszych lat i to, że nam się wydaje, że dziecko funkcjonuje dobrze, wymaga także podejścia relacyjnego. To, żeby dziecko od początku wiedziało, że może mi ufać, że z każdym problemem może do mnie przyjść, że na wszystkie tematy może ze mną porozmawiać, że dla mnie to nie jest problem. Ja cię akceptuję takim, jakim jesteś i rozumiem, że czasami możesz być wściekły, bo ja też jestem czasami wściekła. Korzystajmy, moi drodzy, z harmonogramu, zarówno w szkole, jak i w domu, tak? Gdzie możemy zwizualizować, co się dzieje w ciągu tygodnia, żeby dzieciak nie musi się was pytać, ale podchodzi do tablicy i wie, aha, środa, dobra, to idę na basen, a w czwartek to mam zajęcia z gitary, a w piątek to wreszcie mam czas dla siebie, tak? I mogę sobie coś tam zorganizować. Uwzględniając oczywiście tą naklejkę niespodzianki, albo twojego wyboru. Też to już wam kiedyś tłumaczyłam. Uczymy rozumienia emocji, moi drodzy, swoich i innych. Swoich emocji, czyli jak ty, kochanie, się czujesz, o dziecku, na zasadzie albo wprowadzenia skali emocji, termometr emocji się taki robi, albo kolory emocji, tak? Żeby dziecko mogło na przykład nawet na swoich drzwiach w pokoju powiesić czerwoną kartkę, powiedzieć: nie wchodź, bo chcę być sam, tak? Daj mi spokój w tej Dalej, moi drodzy, nie bójmy się naszych emocji, nas jako mamy, jako taty czy nauczyciela. Mówmy o tym, że także towarzyszą nam takie głębokie i silne emocje, jak na przykład, ale jestem wkurzona, bo planowałam sobie kupić tą czerwoną sukienkę, poszłam, bo dostałam wypłatę, poszłam sobie do tego sklepu, patrzę, a tej kiecki już nie ma, no normalnie jestem wściekła. Mówmy o tym, ale za chwilę możemy powiedzieć, ale to nic, właściwie tam po drugiej stronie to był w tym sklepie ta żółta też była fajna, może tą sobie kupię. Tak, chyba tak zrobię, właśnie kupię tą żółtą, nic się nie stało ogólnie rzecz biorąc. Pokazujmy dzieciom, że też możemy być źli i wściekli, ale jednocześnie to nie jest taki problem, że świat się kończy. I żeby dziecko widziało, że u nas też takie emocje występują. Uczymy objawów somatycznych, moi drodzy, na takiej budowie człowieka, tak? Zobacz, tu jest brzuch. Pamiętajcie, że często te dzieciaki mają zaburzony schemat ciała, a więc nauczenie brzuch, serce, co to jest pot i tak dalej. I na takim schemacie człowieka można nauczyć dziecko, zobacz, tu jest żołądek, tu jest na przykład brzuch, powiedzmy, tak? I jak na przykład jesteś zachwycony albo właśnie odwrotnie, bardzo zdenerwowany, to na przykład możesz czuć bólę głowy albo możesz czuć bólę brzucha, tak? W ten sposób uświadamiamy dziecku, jakie objawy somatyczne mogą towarzyszyć danym emocjom. To wtedy dziecko będzie łatwiej zinterpretować, co w danej chwili odczuwa, a tym samym będzie w stanie to móc nazwać. Uczymy reakcji na sytuacje społeczne. Co, jak, kiedy może się zadziać. Moi drodzy, na przykład jak powinienem zareagować, jak na przykład popycha mnie kolega. Wszystko na zasadzie takich dram, nawet wprowadzając analizę sceny z ulubionej bajki albo filmu swojego dziecka, jesteśmy w stanie bardzo dużo wypracować w kontekście społecznym, tak? Zobacz, czy na przykład oglądając Harry'ego Pottera, czy na przykład Hermiona, jak zaczęła tak krzyczeć na Harry'ego, to dobrze się zachowała? Czy ona na pewno miała dobrze się zachowała i jakby ten Harry to dobrze zinterpretował, zrozumiał i na takiej zasadzie można właśnie opowiadać i tłumaczyć dzieciom różne konteksty. Także, moi drodzy, kodeks złości dla każdego dziecka będzie inny, ale powinien być wprowadzany od samego początku. Jak tylko rozumiemy i dostrzegamy, że dziecko ma napady takiej frustracji, żeby sobie radziło. Najczęściej jest to kontekst sensoryczny, czy to gniotki, czy to liczenie na przykład 3 razy do 10,
albo od 10 do 0, albo 3 głębokie wdechy i wypuszczanie każdorazowo powietrza przez 3 sekundy, czyli na przykład. Dla jednych będzie to, dla innych na przykład będzie malowanie. Każde z tych dzieci będzie miało inną strategię, ale powinna być ta strategia u niego wypracowana. Oczywiście bezpieczna przestrzeń, właśnie te kąciki wyciszeń, czy takie miejsce w swoim pokoju. To miejsce w pokoju, które służy do wyciszenia, nie może być miejscem odbywania konsekwencji. Pamiętajcie o tym. Każda alternatywa sensoryczna, a więc udział w zajęciach takich motorycznych bardzo często, typu pływalnia, jakaś sztuka walki, być może taniec, jeżeli dziecko interesuje się, czy jakaś drama, będzie absolutnie bardzo dobrym wsparciem. Zawsze, moi drodzy, osiągajmy kompromis z dzieckiem na zasadzie takiej, że ustalamy z dzieckiem zasadę, kiedy może coś dostać, albo kiedy mogę zrealizować jego jakąś potrzebę, która niekoniecznie jest tą priorytetową, typu zakup kolejnej gry, na przykład komputerowej, prawda? To wszystko powinno być oparte o reguły, które dziecko zna. Także pamiętajcie, aby przestawić się z myślenia, skupiania się na tych negatywnych, niewłaściwych zachowaniach, a właśnie róbmy show z tego, w czym dziecko jest świetne, jak dziecko nam coś opowie, dobrze się zachowa, to nagradzajmy, to pokazujmy, wow, ale świetnie, zobacz jak pięknie posprzątałeś ze stołu. Z tego róbmy właśnie wielkie halo i echo w mowie ciała i w naszym afekcie na twarzy. Nastolatkowie w okresie dojrzewania, moi drodzy, powinni mieć co najmniej 4 godziny w tygodniu intensywnej aktywności fizycznej zapewnione, po to, aby móc właśnie odreagowywać swoje silne emocje. To może być chodzenie na taekwondo, na boks, jazda na rowerze, pływanie i wszelkie inne takie aktywności, byle była to aktywność fizyczna. Uczymy dokonywania wyboru i podejmowania decyzji też od samego początku i moi drodzy, bardzo ważny punkt w kwestii narastania frustracji jest ten dotyczący przemocy. Dziecko powinno mieć świadomość, co jest właściwym zachowaniem, a co nie, żeby mogło strzec się przed przemocą rówieśniczą, która niestety towarzyszy im bardzo, bardzo często. Moi drodzy, to tyle, co miałam dzisiaj dla Was w związku z tą irytacją. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne pogaduchy.